Wyłącz. Jeszcze raz teraz włącz. O. Weź jeszcze 2 razy tak zrób, wyłącz i włącz. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na odcinek poświęcony analizatorom Widma. Jak widać, do tego bieżącego odcinka został zaproszony ekspert, ponieważ coraz częściej dzwonią klienci, którzy chcą zakupić analizator Widma i my na ten moment nie mamy takiego dużego doświadczenia i wspomagamy się właśnie ekspertem, to jest pan Krzysztof Szybiński, a tutaj z tyłu Karol Walczak. I ten odcinek to będzie taki zarejestrowany materiał wideo, w którym pan Krzysztof pokazuje nam, jak obsługiwać analizatory widma, jak korzystać z sond bliskiego poła. Jednym słowem, przekazuje on nam swoje bezcenne doświadczenie, pokazując, jak obsługiwać te analizatory widma. Co więcej, pan Krzysztof jest praktykującym konstruktorem elektronikiem, również był pracownikiem naukowym na Politechnice Wrocławskiej i ma bieżące doświadczenie z obsługi analizatorów widma innych producentów, bardziej znamienitych. A tutaj korzystamy z analizatorów widma Unite, które coraz bardziej są przystępne dla początkujących elektroników. Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Szybiński. Jak tutaj już zapowiedział mnie Pan Piotr, miałem trochę styczności z różnymi analizatorami widma i eksplorując ten analizator widma Unita, o którym będzie to nagranie, zaintrygowało mnie i nie tylko mnie, bo również moich kolegów, zaintrygowało to, że Unite w ogóle robi taki sprzęt jak analizatory widma, ponieważ wielu elektronikom nie kojarzy on się z tej klasy sprzętem, a tutaj niespodzianka i nie jest to moim zdaniem jedyna niespodzianka tutaj pozytywna, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu ten analizator zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, przede wszystkim responsywnością, ale responsywnością pod kątem czasu bootowania systemu, czyli krótko mówiąc, jak szybko on się uruchamia. Nie owijając w bawełnę, sprzęt podobnej klasy, który gdzieś tam używamy w pracy, na co dzień, w praktyce, on włącza się około 5-6 razy dłużej, a Unit zawdzięcza to temu, że jest to na wspaniałym systemie Linux, co można zdiagnozować po domyślnym czasie linuxowym tutaj. I to była taka pierwsza niespodzianka. Druga niespodzianka to jest to, ile on kosztuje i ile oferuje w ramach tego kosztu. A oferuje on funkcję praktycznie współczesnego, dobrego analizatora widma, również z funkcjami dedykowanymi do badań kompatybilności elektromagnetycznej. Oczywiście nie takiej dla jednostek certyfikujących, chociaż być może też, ale dla takich testów inżynierskich. I tutaj warto jeszcze dopowiedzieć, że ten, nie wiem czy to mówiłem czy nie, to jest z takiej konwencji, że to nagranie wideo to jest zapis naszego jakby szkolenia, bo tutaj ja jestem Piotr Godzik, a tutaj jeszcze jest Karol Walczak. I my jesteśmy jakby tutaj jest dla nas wykład prowadzony. Staramy się również zadawać dla pana Krzysztofa pytania, które kierują do nas potencjalnie zainteresowani klienci. Tutaj zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć, bo dla nas to jest taka oczywistość, że ten Unitrend, firma, która ma te analizatory widma, już w wersji podstawowej, kupując taki analizator u innych producentów, trzeba dokupywać opcje software'owe dodatkowo. A tutaj w tym analizatorach widma od Unita niektóre opcje już producent dodaje na starcie. Coś, Karol, możesz powiedzieć o tych opcjach, bo ty dużo się tym zajmujesz. Jak to wygląda sprawa z tymi opcjami dodatkowymi, które u innych producentów są płatne? U mnie producentów są to opcje dodatkowo płatne i to nie małe pieniądze. Unit na ten moment oferuje je dodatkowo do analizatora w formie takiego pakietu, w formie gratisu przy zakupie każdego urządzenia. Opcje są dożywotnie, nie są ograniczone czasowo, ani oczywiście ani ilością uruchomienia dokładnie.
Czyli generalnie rzecz biorąc, tutaj to jest bardzo taka atrakcyjna alternatywa. Kończąc już ten wstęp, bo trzeba powiedzieć, że my nie jesteśmy jakby aktorami, może to nagranie nie wyjdzie tak jak trzeba, bo to zawsze przed kamerą człowiek ma stres, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na jakieś pytania. Możecie kierować do nas bezpośrednio mailowo lub w komentarzach. Również tutaj pan Krzysztof jakby zaoferował się, poświęcił swój cenny czas. Jeżeli macie jakieś tematy niewyjaśnione, to być może kolejny raz spotkamy się z panem Krzysztofem i tematy, których teraz nie poruszyliśmy lub zostały tylko zasygnalizowane, to w kolejnych jakichś odcinkach rozwiniemy, bo tutaj w Gotroniku nam przyświeca taki cel, żeby przed zakupem klient rozpoznał sprzęt i żeby kupił taki sprzęt, który do niego pasuje, a nie kupował przysłowiowego kota w worku. Nie przedłużając, zapraszamy. Materiał będzie podzielony na konkretne rozdziały i można sobie kursorem myszki skoczyć do wybranego rozdziału. Także zapraszamy serdecznie. I teraz przeprowadzimy test, jak szybko uruchamiają się te analizatory widma, a więc start. Oba równocześnie ruszyły. I to będzie trwało chyba ile? Z minuty, tak? Analizatory UNIT serii UTS pozytywnie mnie zaskoczyły, ponieważ na co dzień pracuję ze sprzętem podobnej klasy, który włącza się około 6 razy dłużej. UNIT zawdzięcza to temu, że byli w stanie postawić tutaj Linuxa niż Windowsa, co skutkuje bardzo dobrą responsywnością sprzętu, co było pierwszym moim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Na początek może warto zacząć od czegoś prostego, czyli w taki szkolny sposób podejrzeć, jak w widmie częstotliwości wyglądają dane sygnały. No i najprostszym sygnałem, z jakim mamy do czynienia, jest oczywiście przebieg sinusoidalny, który jest wytwarzany również przez generator UNITE. 10 MHz, amplituda 100 mV. Załączymy generator. Tutaj szkoda, że nie ma jak w oscyloskopach cyfrowych tej funkcji autoset, samonastawy, tylko trzeba ręcznie skonfigurować wszystkie parametry. Niekoniecznie mamy już taką funkcję autoset. Możemy spróbować ją wykorzystać dla takiego przypadku. No zobaczymy, czy ona zadziała. Spróbujmy. A no i coś No się i udało. zobaczmy. Marker wskazuje w przybliżeniu dobrym 10 MHz. Poziom około minus 22 dBm. Dobra, to teraz zrobimy tego ręcznego sweepa i tam z krokiem 100 kHz zmieniamy wartość częstotliwości. Oj, widać to. Tutaj pan Krzysztof ręcznie impulsatorem w generatorze to robi. Jedziemy teraz w dół. To są takie elementarne pomiary, ale po prostu pokazujemy też, zainteresowani klienci mogą zobaczyć, jak wygląda właśnie responsywność działania tego analizatora widma. Tak czy nie? No tutaj responsywność analizatora jest wyznaczana przez nastawy filtrów i wielkość przemiatania. Natomiast to jest jeden aspekt responsywności urządzenia. Tutaj nawet najlepsze urządzenie może mu zajmować dość sporo czasu na przemiecenie danego zakresu częstotliwości, jeżeli chcemy robić to z odpowiednio małym krokiem określonym właśnie przez filtr tak zwany RBW, czyli Resolution Bandwidth. No, odpowiednik polskiej nazwy, no to można by to określić jako filtr częstotliwości pośredniej. To jest krok, z którym przemiatamy tą częstotliwość. Ważna informacja, szczególnie dla osób początkujących, to jest zazwyczaj osoba początkująca zaczyna od pracy z oscyloskopem
i w trakcie pracy z oscyloskopem następuje potrzeba wejścia w technikę radiową. W związku z tym należy sobie zdać sprawę z różnic, które występują pomiędzy analizatorem a oscyloskopem. No po pierwsze, analizator mniej wybacza, jeśli chodzi o to, co mu podamy na wejście, i też więcej wymaga od nas uwagi, pewnych przeliczeń, robienia ich często na bieżąco, często w głowie, często z udziałem rachunku decybelowego i związanych z tym pewnych heurystyk takich decybelowych. I zanim rozpoczniemy tutaj pomiary, to warto sobie zdać sprawę z tego napisu 30 dBm max. No i przede wszystkim dBm to jest jednostka mocy w skali decybelowej, czyli 30 decybelomiliwatów inaczej. Nie będziemy wchodzić na filmie w przeliczanie tych jednostek, Bo to jest oczywistość. ale od razu mogę powiedzieć, że jest to 1 W. 1 W, bo to jest 1000 mili właśnie odniesienie do tego. No tutaj trzeba mieć to właśnie na uwadze. To, co wcześniej tam rozmawialiśmy poza nagraniem, co ja tam testowałem te generatory, prawda, że już ten 1 W wchodzi i można uszkodzić te układy wejściowe. Tak. Ktoś powie dużo czy mało. Po prostu tyle jest i często wymusza to na użytkownikach, szczególnie jeśli rozpoczynamy pomiary takich, w których nie wiemy do końca czego oczekiwać, a już zwłaszcza w trybie przewodzonym, czyli wykorzystując antenę, to może trudniej jest przekroczyć taki poziom, ale zdarza się, zwłaszcza kiedy źródło sygnału znajduje się w bliskiej odległości od anteny. Antena ponadto ma jeszcze być może odpowiednio dużą amperturę, duży zysk kierunkowy. Ponadto jeśli źródło charakteryzuje się dużą mocą promieniowaną, możemy również wtedy przekroczyć te poziomy. Na szczęście jesteśmy tutaj na bieżąco alarmowani przez oprogramowanie UNITE taką flagą, która nazywa się ATC Overload, czyli już po całym procesie przetwarzania tego sygnału radiowego od układów wejściowych aż po sam przetwornik w przeliczeniu zostaniemy poinformowani, że coś się dzieje nie tak z naszą wartością. No i tutaj A inne, przepraszam, że zapytam się, a inne analizatory widma mają taką funkcję ostrzegania o przekroczeniu mocy? mają, ale nie wszystkie. Zwłaszcza starsze analizatory, które pochodzą... Aha, te analogowe, tak? Nawet nie tylko. Starsze analizatory cyfrowe, które kosztują setki tysięcy złotych, więcej rzeczy cedują na użytkownika. Tak? Tutaj upowszechnienie się tych analizatorów... No właśnie, bo to jest to upowszechnienie się tych analizatorów widma, mi się wydaje, bo dawniej to kosztowały ogromne pieniądze i dla wąskiej klasy specjalistów tylko były przeznaczone, a teraz już nawet można kupić takie te analizatory, które my mamy właśnie, wiem, bo rozmawiam z klientami, już jest coraz bardziej popularne one już są, dlatego chyba ci producenci już tą programową opcję ostrzegania o przekroczeniu maksymalnych parametrów wejściowych do tego zaimplementowali. Tak bym to też odbierał. No bo tutaj jakby ta technika cyfrowa już, to można powiedzieć jest mini komputer, prawda, już daje takie funkcje, że żeby kardynalnych takich błędów nie popełniać. Zdecydowanie. Ale warto jednak zachować te inżynierskie jakby zasady i wiedzieć po prostu, przystępując w ogóle do pomiarów, bo to wiadomo, to jest programowa funkcja, ona zawsze na czas może nie zadziałać. Znaczy, świetnie, że ona jest, ale oczywiście nie możemy jej zawierzać. No to tak jak w naczelnie obowiązującej zasadzie ograniczonego zaufania. Tak. Przede wszystkim musimy to działać od nas samych zaczynając, czyli wiedzieć, co mierzymy. Tutaj mamy pełną kontrolę, no bo warunki są syntetyczne, tak? Ale
jakimś układzie polowym często nie wiemy, z czym mamy do czynienia, a już zwłaszcza jeśli, o czym powiemy później, mierzymy zakłócenia. No tak. Zakłócenia czasami potrafią, już spotkałem się z takimi przypadkami, na szczęście tam był dedykowany serwis, że w sprzęcie Rohde Schwarza potrafiły ubić obwody wejściowe. Tak? Nie jest to bardzo skomplikowana najczęściej naprawa, ale zwłaszcza jak sprzęt amortyzuje się, to może być to strata liczona tam w dziesiątki tysięcy złotych za niezrealizowane zadanie. Nie, bo to jest właśnie taka złośliwość rzeczy martwych zawsze, że to do uszkodzenia dochodzi za 5-12, gdzie na rano mają być gotowe już pomiary. No prawa martwiego w czystej postaci, tak? Tutaj nieubłagane. Więc przed tym, zwłaszcza dla osób początkujących, bo nie mówimy tutaj do osób doświadczonych, bo dla nich to jest jasne jak słońce i jest to informacja dla osób początkujących. No i z czego jeszcze należy sobie zdać sprawę, mając takie doświadczenie z oscyloskopem, ale niekoniecznie z analizatorem widma, to jest to, że zarówno na osi x-owej, jak i na osi y-owej widzimy zupełnie inne wielkości fizyczne. No na osi x widzimy częstotliwość, to jest zapewne dużo bardziej jasne niż to, że na osi y widzimy już nie napięcie szczytowe w oscyloskopie, ale widzimy moc i to moc wyrażoną w decybelu miliwatach, przepraszam. Ale oczywiście te skale można również zmieniać, można je linearyzować i oprogramowanie niemalże każdego współczesnego analizatora, oczywiście Unita również, umożliwia nam przeliczenie tych jednostek. Musimy płynnie przechodzić ze skali decybelowej na skalę liniową, no i ewentualnie odwrotnie, tak? Zazwyczaj to doświadczenie w szeroko pojętej technice radiowej już wchodzi nam niemalże w geny. No tutaj jak się używa, bo ja to zauważyłem, bo zawsze tutaj ja na przykład jak z klientami rozmawiam, zawsze się boli i przelicza na ręcznie, chociaż czasami wiem, prawda? A tutaj jak już na bieżąco się robi, to już się widzi w głowie mózg już automatycznie przelicza i interpretuje jakby tą skalę logarytmiczną. Dokładnie tak to działa. Ja może tutaj zachęcam do indywidualnego przeliczenia dla ciekawych. Czy 100 mV napięcia międzyszczytowego, to jest istotne do przeliczenia tego później na wartość skuteczną, czy przeliczenie tego da nam to, co wskazuje marker, czyli około 22 dBn. Wynik jest trochę zawyżony z tego, co tak sobie szybko liczę w głowie, ale tak dokładnie to tutaj już wchodzi pierwiastek, tak, no bo mamy tam wartość skuteczną. Później jeszcze nam wchodzi zależność tam decybelowa, także ten wynik jest tutaj trochę zawyżony, ale to wynika z braku kalibracji obecnie. No tutaj to pokazujemy, jak dokładnych pomiarów nie robimy, prawda? Jak widać, wszystko mamy tutaj taki grok z kapustą rozłożony. Pokazujemy po prostu jakby funkcję, działanie. I taką tutaj znalazł też to, powtarzam, jakby takie szkolenie ze strony osoby, która na co dzień używa analizatorów. Ja bym proponował przejść do bardziej interesującego przypadku, czyli polowanie na zakłócenia z przefolii impulsu. To oczywiście, to przychodzimy. Dobrze, no to musimy trochę zmienić nasz układ pomiarowy. Tutaj do tych analizatorów mamy dołączone również takie... Czy nie mamy? Nie mamy dołączone. Nie, to jest jako opcja, osobno musimy dokupić, prawda? Jako opcję do tych analizatorów mamy takie estetyczne, ergonomiczne piórniki z takim podstawowym oprzyrządowaniem,
w którym mamy proste anteny ćwierćfalowe, przewody połączeniowe, N-konektor SMA z 4 rodzajami przejściówek N-konektor, czyli nasze złącze w analizatorze, BNC, SMA. To też, I bo, bo to jest zestaw taki producenta dedykowany, prawda? I on jakby za to, że producent go stworzył, mamy już gotowy, nic z czym się nie musimy martwić, no to też trzeba odpowiednio jakby zapłacić, bo tutaj z panem Krzysztofem wcześniej jak rozmawialiśmy, też można we własnym zakresie samemu zrobić te sondy bliskiego pola z odpowiedniego drutu. Zdecydowanie tak, do czego zachęcam. To nawet właśnie w ramach własnych ćwiczeń, Mamy tu prawda? nawet taką jedną sondę. To jest właśnie ten sonda To jest od moja pana... prywatna. I pomimo tego, że nie wygląda ona najestetyczniej, to jest dość skuteczna. Ma ona ekranowany dławik skompensowany, który separuje trochę zakłócenia, które ja mógłbym tutaj wstrzyknąć jeszcze dodatkowo przez moje sprzężenie pojemnościowe. W Unite mamy taki zestaw zintegrowany sond. To jest jedna z przedstawicielek tego, to jest sonda pola bliskiego dla składowej. No i tutaj będziemy magnetycznej. korzystali z tego zestawu, bo to jest jakby powtarzalne, to są te zestawy, Tak, co kto jest zachęcony tym nagraniem będzie chciał kupić po prostu, wykorzystać. No i tak, mamy tutaj 2 sondy na składową magnetyczną i 2 sondy na składową elektryczną pola bliskiego. Takie bardzo ergonomiczne, bardzo miłe w dotyku, w używaniu, z bardzo wdzięcznym konektorem, który umożliwia bardzo szybkie rozłączanie tam w przeciwieństwie do SMA, gdzie musimy to odkręcać. No i tak, podłączamy naszą sondę. Zbadamy w zakresie tego, co nam jest w stanie pokazać sonda pola bliskiego, co generuje wokół siebie taki oto zasilacz impulsowy 18,5 V 550 mA, który służy do zasilenia małego źródła prądowego. No tutaj jeszcze LEDów. warto, bo my już wcześniej go sprawdziliśmy, że tutaj jakby, że papier wszystko przyjmie, właśnie tutaj mamy ten analizator widma i wszystkie certyfikaty chyba jakie możliwe są na takich zasilaczach wypisane są. No i to nie jest że jakiś ewenement, tylko takie zasilacze występują często i czasami to widzimy, że jakieś tam światło na przykład miga, czy jakieś radioodbiorniki zaczynają źle odbierać radiowe, prawda? Nie należy mylić dwóch pojęć, bo to, że my wykażemy, że coś nam w cudzysłowie sieje na tych częstotliwościach, które będziemy tutaj badać sondami, nie znaczy to, że to urządzenie powiedzmy ma podrobiony ten znak CE, bo w prawdziwych testach emisji promieniowanej oraz emisji przewodzonej wykonywanej w akredytowanych laboratoriach kompatybilności elektromagnetycznej, oto jednak w innym układzie pomiarowym ten zasilacz może zachowywać się inaczej. Natomiast my to badamy poniekąd tak referencyjnie, tak? Żeby No ale załóżmy, wskazać. przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak jakby naszła mnie taka myśl akurat. Załóżmy, że to jest nasze czarne pudełko i w badanym naszym układzie na stole, który mamy, możemy wykryć takim analizatorem widma anomalię, prawda? Że ona sieje po prostu. No zdecydowanie tak, tylko tutaj należy mieć na uwadze, że sondy pola akurat muszą znajdować się stosunkowo blisko tego obiektu badanego, gdzie to pole bliskie no dosłownie musi wnikać w tą sondę. Natomiast jeśli mamy do dyspozycji już jakąś dedykowaną antenę na ten zakres częstotliwości, który badamy, no to możemy to wykryć już z odległości większych. Natomiast ma to inne mankamenty, mianowicie takie, że widzimy też współistniejące, towarzyszące zakłócenia, które niekoniecznie pochodzą z tego, co my chcemy badać. Tak? No i to jest powszechnie znany i
Różnie próbuje się te problemy obchodzić. No, komory takie bezechowe, no to są milionowe inwestycje. Natomiast można robić małe komory typu TEM, typu GTM. To są często, znaczy to są po prostu rozwinięcia przewodu koncentrycznego w takie, Ostatnio mieliśmy zapytanie o namiot taki ten pomiarowy. no, no to są już raczej bardziej specjalistyczni klienci. No i zmierzam do tego, że badanie sondą nas poniekąd trochę odseparowuje od tych takich, od tego tła elektromagnetycznego, które jest wszechobecne, zwłaszcza dzisiaj, tak? Owszem, one mogą coś odebrać, ale to już musi być znacznie większy poziom, tak? No i sondy raczej wykorzystujemy jako tacy, powiedzmy, konstruktorzy elektronicy do referencyjnego sprawdzania, czy na przykład coś sprawuje się lepiej czy gorzej, jeśli chodzi o dane rozwiązanie takie nasze konstrukcyjne, czy to pod kątem projektu płytki PCB, czy też pod kątem takiego projektu samego schematu, filtrów, snabberów. No i tutaj możemy osobną serię filmów o tym nagrać oczywiście, bo temat jest przepastny. No ale przejdźmy do praktyki, zbadajmy ten zasilacz, co nam mówią te pomiary i czy w ogóle nasz analizator widma nadaje się do tego typu pomiarów. No, musimy teraz przestawić analizator na tryb takiego debugowania EMC. Robimy to mając już jakąś wizję na temat pracy tej przetwornicy, która znajduje się w tym zasilaczu. Ja zakładam, że częstotliwość kluczowania tutaj to są jakieś dziesiątki kiloherców, a zatem ciężko dokładnie powiedzieć, ale od czegoś trzeba zacząć. No i spróbujemy od 10 kHz częstotliwość początkową, a częstotliwość końcową ustawimy na 30 MHz. Powinniśmy widzieć harmoniczne pracy tej przetwornicy kluczowania, które nałożone na jakieś rezonanse będą budować takie charakterystyczne górki nabudowane właśnie z tej częstotliwości kluczowania. Tak, mamy ustawione zakres częstotliwości. Musimy ustalić jeszcze nasz RBW. Przyjmijmy, niech to będzie 10 kHz. Wstawmy jeszcze typ detektora. Niech to będzie detektor wartości szczytowej. Będziemy widzieć potencjalnie coś, co jest bliżej rzeczywistości w tym przypadku. No to oczywiście wybór detektora jest podyktowany normami. My chcemy po prostu coś zobaczyć. Włączmy sobie może wzmacniacz. Skonfigurowaliśmy analizator widma do trybu no, żargonowo nazywanego debugowaniem EMC. No, debugowanie, czyli poszukiwanie problemów, co powoduje, jaki element w układzie lub w jaki sposób projekt płytki i jakby no, fuzja tych czynników powoduje to, że te zakłócenia w jakiś sposób tutaj się wydostają w różny sposób. W tym, w jaki sposób zakłócenia się propagują i no, wydostają z naszego układu, zamiast tam zostać albo wytracone, albo no, skierowane tak, żeby w tym układzie pozostały przez różnego rodzaju filtry, snabbery,
dławiki ferytowe stratne, to jest tematy na całe serię zajęć dydaktycznych, ale my tutaj badamy jeden przykład takiej przetwornicy, która takiego no-name'a, który robił problemy przy włączeniu do zasilania, powodował to, że powodował problem przy odbiorze stacji radiowych. To jest przetwornica typu flyback, która posiada coś takiego jak szczelina magnetyczna w transformatorze. To też nie jest taki ścisły transformator klasyczny, tylko transformator od flybacka, tak, z pewną indukcyjnością rozproszenia, która wydostaje ze szczeliny tego transformatora wydostają się zakłócenia w postaci promieniowanej i my to odbieramy tą oto tutaj skierowaną na tą szczelinę sondą pola bliskiego w składowej magnetycznej. No i świetnie to widać, bo analizator przemiata częstotliwości od 3 do 100 MHz. Może my powinniśmy najpierw sprawdzić tak zwane tło naszego pomiaru. Teraz być może nasza sonda łapie jeszcze jakieś towarzyszące zakłócenia pochodzące tutaj z nieokreślonych urządzeń, więc wyłączę go tak brutalnie, wyjmując wtyczkę z kontaktu. Zobaczymy, jak spadnie poziom. Oczywiście analizator musi wykonać przeniecenie, żeby ten poziom wyrównać. No i widzimy, że górny zakres częstotliwości trochę jakby pozostał. Prawdopodobnie to są już jakieś tutaj zalążki odbieranych być może transmisji radiowych albo zakłóceń pochodzących z innych źródeł. Tutaj nie wchodziliśmy w szczegóły, żeby to badać. Natomiast nas interesuje różnica, tak? No, widzimy w znakomity sposób tutaj. Jest to bardzo uwypuklone. Jak piki na poszczególnych częstotliwościach w zakresie dziesiątek megaherców wydostają się z tego. No i tutaj akurat jest to różnica na poziom tła to jest około minus 119 dBm, a poziom, do którego dobijają nasze piki, to jest około 75, tak? Więc to jest różnica około 40 dB od poziomu tła, więc można powiedzieć, że ta przetwornica akurat może robić problemy. Natomiast są metody na to, jak to można rozwiązać. No, w tym przypadku by trzeba było myśleć raczej nad ekranowaniem szczeliny w tym flybacku i możemy to też spróbować wykonać. Okej, to pobierę. W tej chwili zaizolowaliśmy taśmą miedzianą ten rdzeń i zobaczymy, czy coś to zmieniło. Znaczy tak, tutaj uściślając, bo może nie rdzeń, tylko po części uzwojenia, a po części ten element kolumny rdzenia, na którym mieliśmy ten wyciek, czyli tak jakby z angielskiego to jest ten fringing effect, czyli tam włoskowanie pola. No i to też jakby ekranowanie to może nie jest takie do końca poprawne określenie, bo tutaj poprawniejszym raczej byłoby zwarty zwój, bo ekranowanie raczej się kojarzy z pozostawieniem jakiejś takiej przerwy w układzie, bo jak transformator izoluje się, ekranuje się międzyuzwojeniowo, to tam nie możemy zwartego zwoju zrobić, no bo byśmy zamknęli pole, nie? I zawsze musi tam zostawać taka szczelina, ale to jest na poziomie międzyuzwojeniowym, a tutaj ten taki już poziom tego wycieku, związany z tą indukcyjnością rozproszenia, to już zwieramy
tak jakbyśmy intuicyjnie to zbierali, więc ja to określam po prostu zwartym zwojem i w literaturze to też jest tak raczej opisane. No i widzimy, że poziomy nam spadły dość istotnie, one fluktuują, no ale tutaj mamy też jakieś tam powiedzmy drobne urządzenia towarzyszące, które też mogą sonda może wyłapywać, natomiast te poziomy spadły tutaj o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt decybeli. A oczywiście gdybyśmy to badali już tak laboratoryjnie, no to tutaj byśmy dobierali te filtry, byśmy badali to po odwiedni, ale chodzi o określenie kierunku modyfikacji. Gdybym ja coś takiego projektował i liczyłbym każdy grosz, no to potem ktoś by mógł zweryfikować kosztowo takie rozwiązanie, na przykład, tak? Ile to pomoże. Natomiast być może nie jest to niestety jedyna modyfikacja, która by musiała być tutaj zaadoptowana do tej przetwornicy, żeby była ona jakaś tam godna rynku. Bo ta przetwornica to jest cena czyni cuda, prawda? Jak najtaniej, byleby działała. No tak, ale jak widać ma to niestety konsekwencje, no i nie ma nic za darmo. To żyłowanie na poziomie groszowym jednak ma konsekwencje tutaj widziane no, w paśmie, tak, w emisji, a gorzej, żeby to nie miało wpływu na bezpieczeństwo, jakieś takie elektryczne, izolacyjne. Chociaż to też może mieć pośredni wpływ na bezpieczeństwo, bo w skrajnym przypadku może komuś zaburzyć pracę rozrusznika serca na przykład. I co wtedy? I tego się nie zdiagnozuje, bo to nie wszyscy przecież nie każdy elektronik dysponuje analizatorem widma, co dopiero taka chora osoba, która ma taki rozrusznik. No tu wchodzi regulator, no i bada takie urządzenia, wyłapuje je z rynku. Może No właśnie, wydawałoby się... UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej ze swoimi narzędziami. Dzisiaj może już trochę, mam nadzieję, że trochę tego jest mniej, ale w tych takich pierwszych wypustach uwolnienia tego rynku chińskiego, to co tutaj przychodziło, no to właśnie robiło takie rzeczy. Z rozrusznikiem to przykład taki jest Skrajny. taki skrajny i taki może fatalistyczny, ale znam przykład od kolegi, z którym pracowałem, który wcześniej pracował w UKE, który opowiadał o tym, że przez zasilacz w domu jednego starszego pana, a i teraz, żebym ja nie powiedział jakiejś głupoty, ale no odnotowywano problem z odczytami w jakichś systemach na najbliższej przepompowej. Tak się tak propagowało, ale to się propagowało po sieci, czyli w sposób przewodzony. Może byśmy tutaj badali w sposób przewodzony, to byśmy musieli mieć coś takiego, co się nazywa sieć sztuczna. I wtedy moglibyśmy w bezpieczny i normatywny sposób, miarodajny, analizować zakłócenia, które są widziane przez sieć. Sieć tutaj tam Urząd Regulacji Energetyki, tam dystrybutorzy mają ciągle problemy z jakością sieci, która też jest spowodowana przez takie urządzenia. No i tutaj mój analizator widma w odpowiednim trybie może nam służyć jako taki właśnie pomoc przy diagnozowaniu takich problemów, które już się wymykają takiemu, powiedzmy, tego, co byśmy mogli zrobić na oscyloskopie. Bo na oscyloskopie też mamy FFT, które też coś być może nam by mogło powiedzieć, ale to jest FFT, no, w oscyloskopie jest tworem sztucznym, jest tworem po przetwarzaniu sygnału, tak? Natomiast to jest fizyka, to jest skanowane, to jest mierzone w sposób cyfrowy, no ale odbierane jest w sposób fizyczny, tak? Więc
temu bardziej możemy zawieszyć. Zwłaszcza w takich przypadkach właśnie rzeczywistych, takich niesyntetycznych. Czyli tutaj jakby na bok troszeczkę odchodząc od tematu, bo dużo mamy jakby pytań od klientów, którzy kupują oscyloskopy i coraz częściej właśnie jest to zagadnienie FFT. Ci producenci coraz bardziej się chwalą rozwijaniem tych funkcji FFT, że to już nie jest taka podstawowa, że tam w tych oscyloskopach Unita już jest ten waterfall, coraz więcej tej pamięci, więc ktoś, kto dysponuje tym oscyloskopem nawet z rozbudowanym tym FFT, to i tak w konsekwencji rozwoju własnych możliwości i potrzeb jest skazany na ten analizator widma. No jeżeli ktoś wejdzie w świat RF-u, świat kompatybilności elektromagnetycznej, no to raczej naturalną tutaj konsekwencją jest wejście w analizator widma jako osobne urządzenia. Mhm. A tak jeszcze zapytam się, bo tak obserwuję od dłuższego czasu tutaj ten rynek analizatorów widma, no i my tutaj jak Gotronik istnieje, nie wiem, tam 10-20 lat, to kiedyś te ceny tych analizatorów widma, no, wcześniej oscyloskopów, były zaporowe dla klientów. Skąd może wynikać taka cena, że coraz bardziej są przystępne te analizatory widma dla szerszego grona odbiorców? No bo jeszcze 10 lat temu taki analizator widma, tak jak tutaj mamy na to pasmo 3,2 GHz, to nazwijmy to dla takich, to jest najbardziej ekonomiczny na rynku do polecenia, jakby taki analizator widma. Skąd się bierze taki spektakularny spadek cen tych urządzeń? No dobra. Ma pan jakąś teorię? Znaczy to nie jest na pewno jeden czynnik, tak? To tutaj występuje kilka zjawisk, no zarówno też rynkowych, jak i jakiegoś wyścigu technologicznego. Po pierwsze, wydaje mi się, że efekt skali, tak? Mamy rozwój techniki cyfrowej opartej w dużej mierze na programowane układy logiczne FPGA, które goszczą w coraz szerszej gamie sprzętu. Mamy też kwestie rynkowe, które powodują zapotrzebowanie na taki sprzęt, dzięki któremu producenci mogą zaplanować produkcję w większej skali, uzyskiwać lepsze ceny na komponenty, na podzespoły. No i to jest taki wzajemny system taki synergiczny tego, że ta cena rynkowa spada. Mamy dużą konkurencję przede wszystkim. No, konkurencja jest niesamowita, bo każdy liczący się producent tego sprzętu pomiarowego wypuszcza te nowe sprzęty. Tutaj trochę jeszcze odejdziemy może od tych spraw właśnie takich technicznych, a wejdziemy na marketingowe, bo tak jest zaskakujące właśnie ten fakt, że tutaj ten producent Unite, prawda? No on jest z początku, on jest silny w tych multimetrach, takich prostych miernikach, teraz wszedł w te oscyloskopy, no i tutaj nagle wypuszcza tych kilka modeli w przeciągu, Karol, ile oni to wypuścili? W przeciągu roku co najmniej jedną dodatkową serię wypuścili tych analizatorów widma, że dosłownie jest, mam wrażenie, że prawie, że jakby nawet kanibalizacja poszczególnych serii już wewnątrz jednej marki. Strasznie popularnie ten temat się stał. No i tutaj ciekawostka, jak ja ten oscyloskop wziąłem do pracy, wziąłem do pracy, żeby porównać go z analizatorem FPSK podobnej klasy, z podobnym zakresem pasma, no to wywołało to spore zdziwienie wśród kolegów inżynierów, że jak to, Unit robi analizatory widma? No tak, no i My też się spotykamy właśnie czasami z tą sytuacją, że klienci są zaskoczeni właśnie, bo znany jest ten producent z takich prostych właśnie tych urządzeń, co każdy nawet ma i sobie nie zdaje sprawy, a oni tutaj właśnie wchodzą w ten rynek do tej pory jakby dostępny. Nie będę tutaj wymieniał tych nazw firm, bo się zdarzają sytuacje, że nie wszystkie firmy chcą, żeby je porównywać, wymieniać nazwy, ale na pewno osoby wiedzą, o jakie firmy mniej więcej chodzi. No i tutaj mówię, dlatego też się zdecydowaliśmy, bo z panem Krzysztofem, jako takim specem, nazwijmy to, który na co dzień ma
styczność, wykorzystuje w praktyce takie urządzenia. No i tak jak mu tutaj właśnie, dlatego postanowiliśmy też ten film jakby nagrać, no bo to jest zdrowe jakby dla klientów, bo pan Krzysztof testuje od jakiegoś czasu te analizatory widma, prawda, i za te pieniądze to jest dosyć ciekawa alternatywa. Że mówię? No mamy tutaj ile? 6000 z kawałkiem? No tam o cenach ciężko tak mówić, ale na dzień dzisiejszy, jak jest dzisiaj końcówka kwietnia 2026 roku, bo te ceny jakby tego sprzętu też zależą od kursów wymiany, prawda, jak ceny paliwa, no ale 6 tysięcy, prawda, to jest gdzieś około, załóżmy, lekko licząc, 1500 euro, może to będzie takim więcej. To już jest, ta cena spada na łeb na szyję, tak mówiąc kolokwialnie, bo dawniej 2-3 lata temu to na pewno w tej cenie nie można było kupić takiego sprzętu. No ta cena, ona tak powoli spadała. No, To wcześniej, czyli powiedzmy 10 lat temu, no to było nie do pomyślenia, żeby, wydaje mi się, kupić coś poniżej 18 000 może. no tutaj ja tak mam... Jeszcze wcześniej, no to były już no, setki tysięcy, tak? To był sprzęt, który używały tam laboratoria, instytuty i jak ktoś miał, to raczej dostał taki sprzęt być może od kogoś, może naprawił jakiś uszkodzony, tak? Jakiś No to tam z dymobilu, a to trzeba mieć szczęście, żeby trafić, bo ja też czasami śledzę takie sytuacje, ale tutaj mam wrażenie, że to jest w ogóle z korzyścią też, że ten unit można na przykład tej firmy nie lubić lub nieprawda, no bo każda firma ma jakieś tam potknięcia, ale to, że ten unit wypuszcza te takie ekonomiczne analizatory widma, to też jest presja na te innych, bardziej znamienitych producentów, że oni też muszą cenę kalkulować bardziej korzystnie dla klientów. No i tutaj tak to są profesjonalne konstrukcje, prawda, że są firmy Unite i one już powoli nagle zahaczają też o takie analizatory widma, takie, które są, nazwijmy to już amatorskie konstrukcje, jakieś tam te firmy Zenko, prawda, już powoli tak zaczynają się zbliżać i pozostaje takie pytanie, taki analizator wybrać, czy taki jakiś bardziej amatorski, prawda, ale to jest temat też zupełnie na przyszłość, teraz nie odpowiadamy, tylko jakby postawiamy otwarte pytanie. Może ktoś, kto ma doświadczenie, napisać większe z tymi amatorskimi analizatorami widma. Pan Krzysztof też chyba testuje tamte. No, przedział mamy w tej chwili taki, że mamy Zenko, które w wersji bodajże, oczywiście poleganie tylko na paśle to nie jest taki jedyny estymator tam użyteczności danego analizatora, tak? Ale no to Zenko teraz 7 GHz ile kosztuje? 1400? No jakoś tak. Tak. Ten ZS 407, tak? No to Więc to. no unit, sprzęt no innej klasy, bo z 3 klasy wyższe, może nie. No pewno, no tutaj to można nawet jak część klientów ma wymagania, załóżmy, żeby było świadectwo wzorcowania czy tam kalibracji, prawda? Tutaj chyba jest ta firmowa kalibracja, Tak, bo tamtego Zenko, to jakbyś zamiast do urzędu miar i wag, to chyba byś nawet nie podjął tego. No jasne, no, to jest zupełnie inna funkcja, tak? No Zenko ma swoje zalety, ale to już jest granica sprzętu profesjonalnego lub takiego mocnego półprofesjonalnego, tak? Zenko jest raczej na etapie sprzętu dobrego, amatorskiego. No oni prawdopodobnie nigdy nie wejdą w tą klasę profesjonalną, bo to jednak trzeba mieć to doświadczenie, prawda, i no zobaczymy zresztą. Mamy teraz interesujący przypadek. Badamy płytkę generatora DDS. No i tutaj, żeby nie ulec złudzeniu, że poziomy, które tutaj odbieramy, dyskwalifikują to urządzenie. Tutaj jest to rzecz zupełnie normalna, że przy tak silnym sprzężeniu, jakie tutaj widzimy, czyli sonda pola, tym razem mamy sondę pola elektrycznego, która mierzy tą składową, ten wektor E,
E, czyli coś, co się raczej naturalnie kojarzy z konsekwencją taką sprzężenia pojemnościowego, zbiera nam ładnie częstotliwość podstawową pracy kwarcu, czyli 16 MHz, oraz jej dalsze harmoniczne, dochodząc tutaj akurat mamy takie ustawienie naszego przyrządu, że span, przemiatanie mamy ustawione do 100 MHz. No i widzimy tutaj kolejne harmoniczne pracy, to są te wyższe piki. Tutaj na przykład akurat marker upolował częstotliwość około 48 MHz, co można sobie sprawdzić, że jest harmoniczną kwarcu. Kwarce przy tak zwanych generatorach overtonowych mogą pracować właśnie na częstotliwościach wyższych niż ich częstotliwość podstawowa i są one tutaj widoczne. Przy niefrasobliwym layoutie PCB płytki tutaj można nieopatrznie wypełniować sobie te częstotliwości, no ale one kotują się oczywiście w strefie pola bliskiego. Tutaj praktycznie już ich nie ma, aczkolwiek widzimy, że jakieś tam jednak poziomy liczne są. Skala się zmniejszyła, ale trend został zachowany. No i właśnie sonda pola elektrycznego w tej roli tutaj przy sprzęgnięciu pojemnościowym. No i tutaj nie jest to taki, to trzeba umieć odróżnić, tak? To, że tutaj mamy takie duże poziomy, to nie znaczy, że to jest problem płytki, tak? To jest po prostu, jak można by powiedzieć, it's not a bug, it's a feature, tak? Czyli to jest po prostu to tak działa i to trzeba nauczyć się rozróżniać. Problem byłby, gdybyśmy na przykład już odebrali coś takiego na antenie, nie na sondzie. To by było niedobrze. Zwróćmy uwagę, co dzieje się na ekranie analizatora, gdy oddalamy sondę od płytki w miejscu przylutowania kwarcu. Tutaj poziomy spadają już o kilkadziesiąt decybeli, ale trend jest zachowany. Z odległości kilku, może 4-3 cm wciąż jeszcze sonda pola elektrycznego tutaj nam jest w stanie wyłapać, co jest wypełniowywane przez płytkę. A jakbyś ten span dał mniejszy, on wtedy szybciej to jakby wychwycało to, prawda? Bo to przemiatanie krócej trwało. No to tylko to nie będziemy tych harmonicznych widzieć, nie? No to damy sobie. W tej chwili badam wąskopasmowo nasz kwarc, czyli częstotliwość środkowa jest ustawiona na około 16 MHz, no i po oddaleniu sondy widzimy, że ten poziom spada, co jest spodziewane i naturalne. No i gdzieś mniej więcej w odległości 5-6 cm ten poziom zlewa się z poziomem tła odbieranym przez sondę w naszym układzie. Chcemy teraz przechwycić widmo sygnału wytwarzanego przez układ NFC w telefonie i NFC to jest częstotliwość 13,56 MHz dokładnie. No i tutaj telefon próbuje połączyć się z tak zwanym kluczem bezpieczeństwa moim prywatnym. Wykorzystamy funkcję MaxHold do przechwycenia tego, co dzieje się tutaj w widmie. Regulować poziomem referencyjnym. Sygnał górny, templisty, boczny to się jest i to kursiowy. Ale tak, to jest, możemy jeszcze mapkę wystawić tak i możemy zrobić tak i od razu pik pokazuje na tej częstotliwości. Przejdziemy teraz do tego modelu z wyższym pasmem, który również w tej wersji oprogramowania posiada
znacznie więcej trybów pomiaru, aniżeli ten nasz model 3 GHz. I przejdźmy do czegoś, co się nazywa Real-Time Spectrum Analyzer, czyli funkcja Waterfall. Będzie nam pokazywała intensywność intensywność sygnału na danej częstotliwości. No i skonfigurujemy go tak, żeby tutaj odebrać transmisję z radia amatorskiego na częstotliwości na paśmie 70 cm, a na częstotliwości 435 MHz. Czyli częstotliwość środkowa 435 MHz i to, uwaga, będzie transmisja w FM-ie. Widzimy, że coś tutaj bardzo drobnego nam żyje. Tutaj akurat się trochę myli oprogramowanie, ale mamy tak, detektor piku. Coś tutaj żyje na 438. Antena jest znacznie krótsza niż dla tej częstotliwości, ale mimo to coś tutaj nam żyje. Ale my wymusimy tą transmisję radiem, które mamy tutaj obok pod ręką. Tylko jeszcze doregulujemy span, rozpiętość. Może bardziej nie na 10 MHz, tylko może bardziej na 2 MHz. No, u 435 2 MHz. Sprawdźmy może jeśli to RBW, to im zadaje coś. Widzimy no prążek na 435 MHz. Rozszerzmy trochę nasz span. Może do 10 MHz. Jest idealnie. Oczywiście w dzisiejszych czasach, gdzie mamy społeczności open source, open hardware, open software, to znacznie taniej w warunkach amatorskich jest kupić odbiornik RTL w granicach 100 paru złotych. Można nawet coś takiego skonstruować z jakichś starych tunerów DVB-T praktycznie w cenie żadnej. No ale tutaj mamy to w paśmie 6 GHz, od 9 do 6 GHz, z wieloma innymi towarzyszącymi funkcjami tutaj już bardzo specjalistycznymi, takimi jak analizator szumu fazowego, jak dedykowany demodulator do złożonych sygnałów radiowych. No i oczywiście VNA, które już występuje w tym modelu, co jest no, w tej klasie sprzętu w dzisiejszych czasach rzeczą regularną. Natomiast to, czego bardzo brakuje i co niewiele brakło, żeby się pojawiło, to jest VNA, a niestety jego brak w naszym modelu klasę niższym, czyli tym w paśmie do 3,2 GHz. Tutaj producent planował wykorzystanie VNA. Widać to po wyjściu niezaślepionym wyjścia generatora dla wektorowego analizatora sieci, ale w tej chwili muszę sobie jakoś pomóc w ściągnięciu. Ślad jest, plany były, ale funkcjonalność VNA została przeniesiona do modeli wyższych w tym przypadku. Co jest ciężko odżałować, bo widać, że producent walczył,
żeby to zaimplementować, ale pewnie z Księgowy może nie pozwolił. albo tak, Albo marketingowiec. albo może tak, albo w jakiś sposób technicznie może sobie konstruktorzy niestety jakoś związali ręce. Ciężko powiedzieć. Widać na pewno, że próby były. No, kalibrowane sondy, zwłaszcza w estetycznym, ergonomicznym wykonaniu, bywają nietanie. I jeśli chodzi o sondy pola bliskiego, to jest to idealny przykład, jak praktycznie kosztem zerowym, mając w domu do dyspozycji przewód koncentryczny 50-ohmowy, no i jakieś drobiazgi, żeby zamknąć to w jakąś sensowną obudowę, usztywnić i jakoś powiązać, tak? Może wykonać jeszcze podłączenie jakieś, to możemy to wykonać w koszcie kilkunastu złotych max, gdzie sonda profesjonalna by kosztowała kilkaset dobrych złotych, jak nie więcej. I może to nie jest tutaj najestetyczniejsze wykonanie, ale to też jest taki Ma działać. na bardzo szybko wykonana sonda. No i też może taka nienormatywna trochę, bo widzimy, że ona tutaj ma dużą średnicę, ona też łapie być może tutaj towarzyszące emisje nie skorelowane są szczeliną tutaj zekranowaną zwartym zdrojem, ale to działa i można wskazać w literaturze, w internecie już profesjonalne porównania, takie powiedzmy 1:1 sąd kupionych, certyfikowanych i sąd wykonanych, to na potrzeby amatorskie, a nawet półprofesjonalne do takich pomiarów no, nie naukowych, tylko inżynierskich, to z całą pewnością mogę polecić robienie sond zarówno na składową magnetyczną, jak i elektryczną, robienia sond samemu. No i co więcej, to się tyczy nie tylko sond pola bliskiego, ale tak zwanych sond, których tutaj w tej chwili nie mamy, sond prądowych, ale RF-owych, właśnie do badania zakłóceń, już na zasadzie sprzężenia, ale mamy feryt, sprzężenia magnetycznego. No właśnie na przykładzie takiego ferytu możemy w prosty sposób, nawijając mu tutaj uzwojenie wtórne, być może doekranowując go, no i jakoś porządkując, może wykorzystując do tego druk 3D, to możemy w bardzo prosty sposób zrobić sobie również sprzęt, który kosztuje jeszcze więcej. Może nie będzie to też super skalibrowane, ale to będzie więcej niż dostarczająco, więc zwłaszcza licząc pieniądze, zwłaszcza swoje prywatne, jak dysponujemy budżetem swoim, nie firmowym, no to zwłaszcza wtedy polecam budowanie takich narzędzi pomiarowych samemu, maksymalnie. No tutaj się zgadza, bo ja tu się wtrącę jako sprzedawca, prawda, że często właśnie się zdarza to, co wcześniej mówiliśmy, że te analizatory wciąż są jakby tanieją relatywnie, są bardziej dostępne dla początkujących elektroników, którzy mają takie potrzeby właśnie w tym RF-ie dokonywać pomiarów, ale niestety te akcesoria, my to jako sprzedawcy właśnie też przyznajemy, że one są nieadekwatnie, ich jest wysoka cena zakupu. Nie są drogie, bo my mamy je taniej niż w innych pozostałych firmach, ale ich wartość jakby jest stosunkowo duża, bo tutaj ten analizator, gdzie kosztuje załóżmy około 6000 zł, a za taki zestaw tych sond, no to trzeba zapłacić, gdzie mamy po minimalnym zysku jakby je ponad 1000 zł. I to po prostu wynika z polityki tej marketingowej tych producentów. Być może to wynika z tego faktu, że właśnie większość doświadczonych tych użytkowników sami sobie robią te sondy bliskiego pola i w związku z mniejszą sprzedażą tych sond profesjonalnych jest ich wysoka cena, żeby pokryć koszty produkcji.
większa firma, instytut, jakiś ośrodek badawczy, no poza jakimś własnym takim badaniem, no to raczej nie wchodzi w w takie liczenie kosztów, no bo no, się ta kwestia prestiżu no, raczej nie pozwalają sobie na robienie takich sąd, ale nawet nie wiem, pracujący gdzieś tam jako taki doradca, inżynier, taki freelancer, no to ze spokojem może bazować na takim setupie. Jest, tak jak mówię, jest mnóstwo opracowań DAI EMC DevKit, który no, z powodzeniem może nam tutaj oszczędzić budżet i zapewnić no, naprawdę bardzo porównywalną funkcjonalność. No tutaj zresztą to widać. Będziemy teraz właśnie, tutaj jest taki wartość dodana, która nam zostanie po tym spotkaniu bo taką zapominamy już o tych takiej pracy u podstaw, o tych inżynierskich podstawach właśnie, że te sądy bliskiego pola, no nie trzeba wydawać tych pieniędzy, tylko można własnym sumptem to zrobić o wiele taniej. Jest tylko ten zysk, że my mamy taką świadomość, potrafimy to zrobić, korzystać z tego. No i tutaj widzimy, że równie dobrze można korzystać właśnie z takich tych sąd zrobionych własnoręcznie. Ja tutaj jestem teraz operatorem tej kamery. Widać, że to się sprawdza i będąc właśnie na samym początku tej drogi można to wykorzystać. Chociaż tutaj pan Krzysztof już on nie jest początkującym, prawda? Z powodzeniem tutaj w domowym laboratorium korzysta z takich sąd. Zdradzi nam pan tajemnicę, czy też wykorzystuje pan te własno robione sądy w pracy zawodowej? No, Czy lepiej nie? takie sądy sobie robię czasami nietypowe, powiedzmy, które nie są w tych standardowych zestawach, ale w pracy docelowo, no to jest budżet, no to kupuje się sądy profesjonalne. Profesjonalne. Mhm. Ale jak robię sobie coś prywatnie, no to korzystam zawsze z samoróbek. Mhm.